Siema, tu Wahacz. Przedpremierowo miałem okazję przyjrzeć się solidnie Kii EV9, czyli flagowemu elektrykowi tego producenta. Nie miałem możliwości się nim przejechać, bo auto nie było jeszcze dopuszczone do ruchu, ale z nadwoziem i wnętrzem mogłem się na spokojnie zapoznać i na nich skupię się na tym filmie. Przy okazji powiem trochę o cenach i danych technicznych. Zacznijmy od tego, co widać z zewnątrz i EV9 na żywo potwierdziło moją opinię z oglądania zdjęć, to znaczy jest to bardzo specyficznie zaprojektowany samochód, który w swojej kanciastości wygląda trochę jak model koncepcyjny i osobiście wolę jednak bardziej tradycyjne projekty, bo EV9 prezentuje się bez dwóch zdań ciekawie, ale trudno jest mi go nazwać też po prostu ładnym. Nadwozie tego auta ma 501 cm długości i 198 cm szerokości. Wnętrze testowanej Kii zrobiło na mnie zdecydowanie lepsze wrażenie, bo ma ono projekt, który fajnie łączy prostotę opartą o poziome linie z detalami, np. sekcją nad schowkiem pasażera, które sprawiają, że całość wygląda naprawdę ładnie. Tym, co jednak odgrywa większą rolę w mojej ocenie kabiny, jest sposób obsługi, ponieważ do auta dostałem kluczyki i mogłem po prostu się z nim zapoznać bez żadnej asysty i jedyną trudność sprawiło mi znalezienie startera silnika, ponieważ został on umieszczony na dźwigni zmiany biegów pod kierownicą, co jest mocno niestandardowym rozwiązaniem, ale też przyznam neutralnym ergonomicznie, jak już się wie, gdzie tego przycisku szukać. Poza tym mamy to, do czego Kia nas przyzwyczaiła, co najwyżej lekką jego ewolucję. W przypadku sterowania z kierownicy nawet o ewolucji nie ma co mówić, bo mamy rozmieszczenie przycisków tak jak w innych modelach, co uważam za plus, bo przejrzyściej tego zaprojektować się moim zdaniem nie da. Jeśli chodzi o zegary, to poza zmianą szaty graficznej też wszystko pozostało po staremu i udało mi się przełączać tylko to, co znajduje się na środku, czyli taki zwykły komputer podróżny. Być może jest opcja większych modyfikacji, ale ja jej na szybko nie znalazłem i w sumie wątpię, aby gdzieś w menu były zaszyte takie ustawienia, no ale za to sobie głowy nie dam uciąć. Na prawo od zestawu wskaźników pojawił się dodatkowy wyświetlacz, gdzie mamy umieszczony uproszczony panel klimatyzacji, który można też wywołać pełnoekranowo. Na tym małym można zmienić obieg powietrza czy siłę nawiewu, ale co istotne, to najczęściej wykorzystywane funkcje, to znaczy zmiana tej siły nawiewu, a także temperatury, mają też swoje fizyczne i łatwo dostępne przełączniki pod ekranem, więc jest ok. System inforozrywki został wyraźnie odświeżony względem starszych modeli, ale rdzeń jego obsługi nie został zmieniony. Modyfikacje objęły głównie ekran domowy, gdzie teraz w przejrzysty sposób prezentowane są wskazania nawigacji czy systemu audio obok siebie, gdy kiedyś były tam po prostu ikonki menu, więc jest to zmiana w dobrą stronę. Jest też nowa szata graficzna, która sprawia wrażenie znacznie nowocześniejszej i też jakby lżejszej niż kiedyś i to mi się również podoba. Z kolei takie rzeczy jak możliwość dzielenia ekranu w konkretnych modułach czy klasycznie zaprojektowane menu zostało po staremu i te obszary moim zdaniem zmian nie wymagały, zatem ogólnie bardzo pozytywne wrażenie zrobiło na mnie to rozwiązanie przy pierwszym kontakcie i nie miałem problemów, aby je ogarnąć. Nie jestem fanem za to dotykowych przycisków pod ekranem do przełączania się po poszczególnych modułach, bo one co prawda lekko wibrują przy dotknięciu, dając informację zwrotną, ale względem takich zwykłych i tak są mniej wygodne. Na pokładzie samochodu mamy 4 porty USB, wszystkie są już w standardzie USB-C. Szkoda, bo jakaś dywersyfikacja wciąż moim zdaniem by tutaj nie zaszkodziła. W jednym USB z przodu można wybrać, czy będzie tylko on ładował urządzenie, czy też będzie działał transfer danych. W innych autach jeszcze się z tym, przyznam, nie spotkałem i jest to ciekawy dodatek. Tylne złącza umieszczone są w oparciach przednich foteli. Niestandardowym rozwiązaniem mogą być też, bo jest to opcja, elektryczne lusterka. Te dodatki mają swoich zwolenników i przeciwników w samochodach. W EV9 na plus wypada zaliczyć, że jest możliwość regulacji położenia kamer, więc da się tę technologię dopasować pod swoje preferencje. Kamery mają też dobrą rozdzielczość, ich obraz wyświetlany jest na panelach OLED. Z tyłu w testowanej Kii też jest ciekawie, bo możemy mieć w niej tylko 2 fotele w drugim rzędzie, przez co pasażerowie mogą poczuć się po królewsku, jeśli chodzi o ilość przestrzeni. Też docenić można jakość wykończenia foteli. W egzemplarzu, który sprawdzałem, była to miła w dotyku, wysokiej jakości dwukolorowa skóra, oczywiście ekologiczna, zwana tutaj wegańską. Dobre wrażenie robią też tworzywa, np. na desce rozdzielczej czy drzwiach, które są wysokiej jakości, w dużej części miękkie i wyglądają bez zarzutu. Kia też chwali
się, że sporo elementów w kabinie powstało z materiałów z recyklingu. Nie spodobały mi się za to okolice tunelu środkowego, gdzie mamy jeden fragment szarego plastiku, który może sam w sobie nie wygląda źle, ale ta sekcja prezentuje się po prostu nudno i mało szlachetnie jak na tak drogie auto i można by ją w jakikolwiek sposób urozmaicić. Wracając do foteli, to fakt, że z tyłu są tylko dwa, pozwala je obracać o 180 stopni, co daje nowe możliwości interakcji pasażerów. W wersji, którą prezentuję, obecne są też dwa fotele w trzecim rzędzie, których oparciami można sterować elektrycznie. Samochód występuje także w zwykłym wariancie 5 albo 7-miejscowym. Bagażnik EV9 ma 333 litry pojemności przy rozłożonych wszystkich fotelach albo 828 przy złożonym trzecim rzędzie. Wracając jeszcze na chwilę do jakości, warto wspomnieć o pilocie, który wykonany został z naprawdę ciekawego i bardzo estetycznego materiału. Czas już powiedzieć, ile to wszystko będzie kosztować. Ceny startują od 323 900 zł za słabszy wariant mający 203 konie mechaniczne, napęd na tył i akumulatory 99,8 kWh. Za 20 000 zł więcej dostaje się 384 konie mechaniczne i napęd na wszystkie koła przy takiej samej pojemności baterii i jasne, jest to masa pieniędzy, ale biorąc pod uwagę, że segment dużych SUV-ów elektrycznych jest zdominowany przez auta premium, które kosztują o przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej, to dla wielu osób myślących o samochodzie tego typu prezentowana Kia może być naprawdę ciekawą alternatywą, tym bardziej, że EV9 zapowiada się po prostu na dopracowane, dobre auto z na przykład będącą w czołówce rynkowej prędkością ładowania 240 kW czy możliwością ładowania zwrotnego. Wraz z EV9 Kia zmienia też nazewnictwo swoich wersji, bo zamiast odpowiedników rozmiarów ubrań jak dotychczas pojawiło się bazowe Earth, gdzie i tak dostaje się 3-strefową klimatyzację, elektrykę foteli, aktywny tempomat, czyli generalnie poziom naprawdę dobry i wystarczający. Droższe o 25 000 zł GT Line, które pokazuje na tym filmie, wprowadza adaptacyjne światła, audio firmy Meridian, wyświetlacz head-up i tutaj już można mówić o naprawdę wysokim poziomie z dużą ilością bajerów technologicznych. Na chwilę obecną nie są jeszcze znane czas ładowania i zasięg, ponieważ auto jest w trakcie homologacji, ale na przełomie września i października 2023 te informacje powinny się pojawić. W każdym razie w obu wersjach silnikowych zasięg ma wynosić ponad 500 km na jednym ładowaniu. Pozostaje tylko pytanie, o ile powyżej tej wartości. I to tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia z kontaktu z EV9. Samochód ten wygląda wciąż dla mnie dziwnie, ale inne obszary sprawiają, że dla osób zainteresowanych dużymi elektrykami jest to naprawdę ciekawa propozycja. Pierwsze egzemplarze pojawią się w Polsce na jesieni 2023 roku. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!